Witajcie kochani, witam Was serdecznie w piątkowy poranek. Mamy 9 godzinę, ja się wybieram do pracy, a po pracy zabieram Was na sklepy używane. Majeczka mnie tu podsłuchuje, tak, myszku? Zastanawiam się, czy wziąć parasol, bo jak wezmę parasol, to nie pada. A jak nie wezmę parasola, to pada. Mamy taki lipiec bardzo deszczowy. Pomidory nie chcą dojść, bo jest chłodno przez ten deszcz non-stop. W ogóle nie ma takiej pogody, jak powinna być w lipcu. Ale cóż, spocząć, chyba wezmę ten parasol lepiej, bo lepiej nosić niż być mokrym, nie? Tak myślę. Słuchajcie, zapraszam Was na dzień ze mną. Wychodzi na to, że chyba nie wyjdę, bo mój rower został związany. Ten rower to jest, powiem szczerze, taki, no co? Nie dasz mi powiedzieć? Nie dasz mi powiedzieć, mordko ty. Ten rower to jest taki stary gracioch, że tak powiem, ale jego można zostawić wszędzie i nikt go nie weźmie i dlatego ja na nim jeżdżę. Jest jeszcze całkiem dobry, a to jest ważne, żeby go nikt nie ukradł, bo potem tylko problem człowiek ma. Ale co chciałam powiedzieć, chyba nie wyjdę, bo zobaczcie, co moja dynia robi. Uwiązała się do niego tutaj, o, przez noc się uwiązała, a w ogóle ta dynia to tutaj była złamana. Ale zobaczcie, ona sobie super radzi pomimo złamania. Co to tu spadło? Kwiatek. Super sobie radzi pomimo złamania i ona ma już tutaj tyle dyni. Czekaj, Maja, odsuń się. Tu jest dynia. Tu jest dynia, a tu jest taka już duża. Tam z tyłu też jest dynia. Maja, czekaj, bo nie zaczepiaj. Tu jest dynia już taka mniejsza i tu są dynki. Wojtek wczoraj zaczepił taki sznurek, żeby ona tu jeszcze się właśnie pięła po tym sznurku, no bo zaczęła mi wchodzić na rower, ale wygląda na to, że ten tutaj pęd też trzeba jakoś podpiąć, bo się do rowera to dobiera. Tak ogonku? Tak ogonku. Oj, tutaj już dawno nie byłam. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Tu mamy jakiś taki ładny kubeczek. Cóż to jest? Kür Sandicel. Ile to kosztuje? 3,50. Tu jeszcze mamy taki ładny słomkowy wzór za 3,50. Tanio, bardzo tanio. Co tu jeszcze mi przykuje uwagę? To są takie zwykłe, prawdopodobnie z Ikei. Tu jeszcze mamy takie maleństwa stare, bez sygnaturki. One są po 50 centów za sztukę. A tutaj u góry trochę niebieskich, pięknych rzeczy. Burgenland, o proszę bardzo. Ja Burgenland zbieram, chyba sobie wezmę, jak będzie całe. Chyba będzie całe, no 5 euro. 5 euro. Tu jeszcze jest takie, ale to na pewno nie jest Burgenland. Tu jest Arabia z Finlandii. Tu na dole też mamy Willeroy Boch na pewno. GDR. Taki zestaw za 50 centów. Całkiem ładny. Taki. Muszę ją trzymać w ręce, bo pani za mną idzie tutaj dokładnie za mną. I trochę mnie tak pogania. Krestner. Muszę zobaczyć, co to jest, bo nie kojarzę.
Tu jeszcze mamy z tyłu taki zestaw. Jest to Krautheim za 50 centów. Takie duo. Aha. Leżyk jest osobno, ale całkiem ładne duo. Tu mamy Rosenthal, nawet taki w domu mam. Tu mam pewnie Huchenreuter, zaraz zobaczymy, czy to jest Huchenreuter, nie, to jest Fürstenberg. One zdarzają się też w takim samym wydaniu, jakby bardzo podobnym. Ładne. Takie w brązie i złocie. O, widzicie, jakie ładne? Bardzo ładne. To już tam chyba z przodu było. Bawaria. Taki zestaw tam z przodu był. Co to jest? Pewnie jest jakaś Wunsiedel. Bardziej nowoczesne. Tu mamy fantastyczny dzban. Zobaczcie, jaki piękny. Bardzo duży. 7,50 kosztuje. Pewnie będzie bardzo ciężki. O, tak, będzie bardzo ciężki. Co tutaj jest napisane? Ulmer. Ulmer jakiś. Nie znam. Trochę popękany, ale to pewnie ze starości. To nic dziwnego. Ładny. Nawet bym wzięła pewnie do domku, ale ciężki. £4,50 ta taca. Ja sobie zajrzę tutaj do tych widelców i noży. Może coś mi wpadnie w oko ładnego. To też jest bardzo ciekawe. Taki pojemniczek na przykład na oliwę. Chyba bardziej nowoczesny, ale myślę, że fajny. Za €50. Co tu jeszcze jest na tych półkach? Tu na przykład jest taka metalowa misa z Ikei. Trochę taki motyw jak botanika z Villeroy-Boch. A te tutaj, o, to jest taka seria, to jest znana w Niemczech. Tu macie jeszcze do tego na ziemniaki, tu na cebulę, ale zobaczcie, jakie to jest obite. To już nie jest porcelana, to jest jakiś gips albo coś takiego. I tu jeszcze 13,50 kosztuje, to już w ogóle się nie opłaca. Bardzo drogo. Tu jeszcze jest fajny dzbanek, €50, bardzo fajny. O. $169. O, popatrzcie, jaka fajna. Na dom na przykład. Szkoda, że nie nasz numer. Ciekawe. Kaczuszki małe, taki zestawik. Piękne, ale bez sygnaturki, ale bardzo ładne. I to już na pewno są kaczuszki. Świecznik bez sygnatury. Tu jakiś talerz ktoś włożył do środka. Nie wiem czemu. Co tu mamy w tym kącie? W tym kącie mamy jakieś poszewki. Poszewki, poduszki.
Ale ja to wszystko mam, powiem szczerze, tu chyba nic nie ma dla mnie. Tu ma brusy. Czerwone na przykład na święta. I tu jeszcze coś, jakieś zasłonki. Tu mamy coś ładnego, rozalinowego, taki zestaw, zobaczcie, misa i takie miseczki. Myślałam, że to są miseczki, jejku, czaska mi to, ale to są, słuchajcie, takie małe filiżanki. Misa kosztuje 4,50, a każda ta miseczka euro 50 też. Tu mamy na środku taki piękny koszyk. O, zobaczmy ten koszyk, 2,50. Trochę za lekki na kryształ. Tu jeszcze jest taka ładna karafka, też rozalinowa. A tu mamy takie, czy to jest Murano? Chyba powątpiewam, bo jest bardzo lekkie, ale pisze, że to jest ręczna praca, czyli 6,50. Widzicie różnicę między tym a tym? Na zielono trochę daje, nie? Tak myślę, że może być. Tu mamy Rosenthal talerze. Nawet jest sygnaturka. Takie dziwne, nie? Czy 50, ta połówka, czy 50. Tu są jeszcze takie duże za 5 euro sztuka. Zobaczcie, znalazłam tutaj taki talerz o tematyce morskiej. Jak myślicie, czy on będzie pasował do tego obrazu, co ostatnio kupiłam? W takim jednym zestawie, jakby na ścianie powiesić? No zastanawiam się, czy go wziąć, czy nie. 3,50, więc nie kosztuje majątku. Może by fajnie wyglądał razem. Tu jeszcze mam na dole fajny talerz. 2,50. Tomas, od razu czuję, że to nie byle co. Ciężki talerz. Tu jeszcze mamy taki liść Huchenreuta. Zobaczcie, co tu widzę. Tak patrzę z boczku tutaj przy tych okularach. Nie wiem, czy to będzie widać. CD, czyli kto poznaje. Tu bardziej będzie widać na boku tu, ale nie wiem, czy się to uda pokazać. W każdym razie starsze okulary, ale jest to Christian Dior. Ale znalezisko, w szoku jestem. Zobaczmy tu jeszcze inne, czy tu jest coś ciekawego. To takie dziecięce. Jedne takie. Tu już chyba nic innego nie ma, chociaż czekajcie, te też są ciężkie. I to jest...
Nie, te nie są. Te nie są markowe. No, taka ciekawostka, co nie? Christian Dior. Nie wiem, czy tu będzie dobrze widać, bo tu jest ciemno w tym kącie, ale chcę go mieć ten talerz na czymś, żeby Wam pokazać, jaki tu talerz jest. Widzicie, po bokach? Niesamowite, to jest taka misa, niby płaska, ale jednak wyższa. O, duża. Myślę, że 30 cm ma, kosztuje 4 euro. I naprawdę jest piękna. To jest takie wytłoczone, te kwiaty. Sygnaturę niestety jest jakaś, ale jest tak wytarta, że niewiele widać. Chyba muszę to w domu obejrzeć, bo sobie ją wezmę z ciekawości. Naprawdę jest piękna. I myślę, że jest bardzo stara. A w domu poszukam. Cóż to takiego jest? No piękna. Strasznie tu głośno dzisiaj, ale tutaj ma jeszcze widzę fajny zielony ten taki dzbanuszek. Bardzo ładny kolor, nie? Piękny, 2,50. Powiem Wam, że ta pogoda w tym lipcu jest totalnie zwariowana. Jak jest gorąco, to przez jeden dzień, a w tej chwili znowu leje. I to jak? Nie wiem, jak ja stąd wyjdę teraz konkretnie. Nogi brakuje koniowi. Kuń nie ma nogi. O, jak mój mąż zawsze mówi, że to jest kuń. Co tu mamy dzisiaj? Na przykład mamy fajne kubeczki po euro 50 i jest to Graf von Henneberg, czyli niemieckie. A tu mamy taką bombonierkę małą, Villeroy Boch Design Knife 5,50. Ale otworzyć się nie da, chyba sklejona. Co tu jeszcze jest? Tu mamy coś chińskiego i to kosztuje 2 euro. Takie trio. Tu mamy talerzyki głębokie za 2 euro. To coś nowoczesnego jest, ale ładne. A tu mamy jakąś nową filiżankę, tej jeszcze nie widziałam. Bez sygnatury za 4,50. A tu Made in China za 2,50. Taka. Tu jest jeszcze jedna. Też nowa. I ta ma sygnaturę Winterling 4,50. A tu mamy, czyżby to był Thomas? Tak, to jest Thomas. Taka misa okrągła. Muszę mówić trochę ciszej, bo jestem tutaj chyba sama. Pusto, nikogo nie ma. Za euro te talerzyki. Tu mamy u góry Nachtmann. Taki świecznik za 25. Zobaczmy go sobie. O, jakie ciężki. Piękny. Naprawdę ładny. Co tu jeszcze jest? Ciekawy ten pojemnik. Kielich, pojemnik. Fajny. Na świeczkę mógłby być za 4,50. W pierwszym momencie pomyślałam, że jest to Murano, ale nie. Jakieś takie szkło po prostu. No i trochę lampek różnych. Nie wiem, czy niektóre widziałam, bo to trudno stwierdzić, czy to już były, czy nie.
Nie wiem, tych chyba nie było. To też są bardzo stare na pewno. Widać. 2 euro sztuka. Tutaj jeszcze pani z wózkiem przyjechała do wystawiania. Coś nowego, euro 50, takie coś. Trochę mniejszy, też za euro 50. Fajne te kielichy. Tu mamy podstawki, pod herbatę, pod jakiś... pod drinka na przykład 5 euro. A te talerze? Może Zeltman Weiden? Nie, Kala. Bardzo podobny do Zeltman Weiden, taki standard. Co tutaj mamy? Jakieś pojemniczki za euro. Tu taka ciekawostka, takiego czegoś jeszcze tu nie widziałam. Zazdroski, o takie. Są różne. Ile kosztują? Zaraz zobaczę. W sumie to nie wiem, ile kosztują. 4,50, więc wcale nie są drogie. Ale są na małe okna, bardzo mało ich jest. Zobaczcie, to jest taki głośno są dzisiaj. 1,20 m maksymalnie to jest, ale ciekawe. Ciekawe takie. Też 4,50, nawet 1,40 m tu jest, nie 1,20 m. Tutaj na tej półce zawsze są jakieś takie drobizny. Na przykład na szczęście żabka. Skarbonka za 4,50. Tak, teraz muszę czekać, aż przestanie. Bo się już po kałuże wielkie porobiły, ogromne. Taki mamy lipiec. Patrzcie na tą. Po co ona tam siedzi? Mama, ja co ty byś chciała? Co byś chciała? Podwieczorek? Tak? Chodź, pani cię da podwieczorek. Tak? Tak? Nie, Podwieczorek. ale patrz jak prowadzi. Patrz jak No. prowadzi, żeby jej dać. Gdzie? Który? Czekaj, zobaczymy. Który tu jest czerwony? O, tutaj jest taka wielka czerwona, tak? O, taka. Tak? Tą byś chciała? Proszę. Pyszne. Daj jeszcze jedną. Jeszcze jedną? No. No, którą? Tą? Masz skrzaczka, no? No masz skrzaczka. No ciągnij. A, już. Tak, potem będzie sama sobie podbierać. Dobry, tak, dobry. Witajcie kochani, witam Was serdecznie ponownie, bo już dzisiaj widzieliśmy się rano. W deszczu, nie w deszczu, z parasolem, bez parasola. Dzisiaj taki dzień. Z tego co wiem, to w Polsce w ogóle ta pogoda jest zupełnie inna teraz w lipcu, a u nas tutaj non-stop leje. Jest tak w sumie między 23-25 stopni, jest fantastyczna pogoda do, wiecie, do wychodzenia, do pójścia do pracy. Nie opali się człowiek, nie zgrzeje się człowiek, więc ta pogoda jest fajna tak naprawdę, ale dla tych pomidorków u mnie na tarasie to jest kiepsko, no bo nie mogą zupełnie się zakolorowić. Słuchajcie, co kupiłam? Parę rzeczy kupiłam, takiej można powiedzieć drobizny. No, chyba drobizny. Chyba tu nie ma nic takiego spektakularnego, chociaż jedna rzecz może być, nie do końca wiem co to jest, ale może zacznę od tych innych rzeczy, a ten rarytas sobie zostawimy na koniec.
Może wy będziecie wiedzieć, co to jest, bo ja tego poszukałam i tak nie do końca jestem pewna, co kupiłam. Więc pierwszą rzeczą, słuchajcie, jest sosierka Burgenland. Burgenland tutaj nie mam, chociaż mam tutaj, tu. Matko święta, ten palec mi nie idzie tam, gdzie trzeba. Tu, czekajcie. Tutaj, o tu. Na samym końcu mam Burgenland, taki stary, bardzo... może ja go sobie ściągnę i pokażę Wam z bliska. Bo w sumie chyba Wam go nie pokazywałam. On jest bardzo stary i on ma tą krakelurę już bardzo mocną. Tak wygląda sygnaturka. Widzicie, jak on jest popękany? Bardzo mocno jest popękany, ale ja uważam, że jest pomimo wszystko bardzo piękny, bardzo mi się podoba. Ja już nie pamiętam, kiedy go kupiłam, dawno temu. Śliczny jest i słuchajcie, właśnie ta sosierka to jest komplet, zresztą widać, bardzo, bardzo do siebie pasują. Sosierka kosztowała 5 euro. Tutaj też możecie zobaczyć Burgenland, sygnaturka Villeroy Boch. Fajnie, że się udało. Poluję jeszcze na cukierniczkę i na mlecznik. Oczywiście jak się trafią inne rzeczy, talerzyki albo coś, ale wiecie, te motywy niebieskie, bo oczywiście są jeszcze takie bordowawe, to tych niebieskich jest bardzo mało. Tych bordowawych się bardzo dużo trafia, niestety te niebieskie rzadziej. Także tak, fajnie, cieszę się z tej sosierki, w idealnym stanie, nic tu się nie zadziało, nawet tej krakelury jeszcze tu nie ma, więc nie ma tego spękania. Ten, kto nie wie, to mówię właśnie, że na fajansie, czyli to jest fajans, czyli taka ceramika, jak jest takie popękanie, to jest to normalne, one są po prostu już stare i ten fajans czasem tak pęka. Ja myślę, że to jest całkiem słodkie, że to tak się dzieje i to właśnie dodaje uroku, że te starsze rzeczy jeszcze, jak dla mnie, ładnie wyglądają. Postawimy to sobie tutaj na razie. O, niech sobie to tu stoi, bo całkiem tu pasuje. Co ja jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze taką, to się nazywa Tortenheba, czyli miseczka, nie miseczka, taka łopatka do torta, do ciasta. Ona jest posrebrzana. Pokażę Wam ją z bliska. O, w ten sposób. Jest posrebrzana, kosztowała 50 centów. Zresztą tu jest mała taka sygnaturka, że ona ma napisane tam wygrawerowane w zasadzie 90, czyli posrebrzana. Myślę, że całkiem ładna jest. Taka zgrabna, bez żadnych udziwnień, bez żadnych, wiecie, wygrawerowanych czegoś. Taka całkiem prosta, ale myślę, że całkiem ładna. Za 50 centów to się bardzo opłacało. Co ja jeszcze kupiłam? Kupiłam, moi drodzy, talerz. Ten talerz wzięłam ze względu na to, nawet się do Was pytałam, czy on by pasował do tego obrazu, co ostatnio kupowałam właśnie o tematyce morskiej. Myślę, że jest fajny ten talerzyk taki, można go powiesić, bo ma do zaczepienia tutaj coś takiego. Tutaj jest tylko napisane, że to jest ceramika, nic więcej, 3,50 kosztował. I ja Wam go pokażę, słuchajcie, razem z tym obrazem. Specjalnie go sobie tutaj przyniosłam. Co Wy na to? Czy to razem pasuje na ścianie? Ja myślę, że to może całkiem fajnie wyglądać. Oczywiście nie tylko dwa, nie tylko obraz i talerz, tylko musiało być więcej tych rzeczy, może z 5 na przykład. I wtedy by to całkiem fajnie wyglądało. No, myślę, że jest całkiem ładny ten obraz. On nie obraz, tylko talerz. On jest też, słuchajcie, w idealnym stanie, naprawdę. Takie wzburzone morze, taki wielki frachtowiec. Nie wiem, czy jak to się nazywa, taki statek. Pewnie ma jakąś specjalną nazwę. Na pewno wręcz. Dzisiaj mam nowe kolczyki. Takie całkiem fajne, takie perełki. Dobrze wyglądają. No, fajnie wyglądają. Także myślę, że za 3,50 to całkiem fajna cena. I co ja tu jeszcze mam? Kupiłam te okulary, słuchajcie, w sumie to nie wiem po co. Ale kurczę, takie okulary są bardzo drogie. Bardzo drogie. Ja Wam je z bliska pokażę. Jest to Christian Dior.
Widzicie? O, takie. One też są w dotyku. To nie jest byle co. Kurczę, potrafili kiedyś robić, pewnie teraz też jakieś markowe okulary. Konkretnie są fajnie zrobione. Pewnie tego napisu Christian Dior nie będzie widać za bardzo. On jest bardzo mały, chociaż może, nie wiem. Cóż, ja okularów nie noszę. O, a może założę na chwilę. Pasują mi? Czy mi nie pasują? Chyba nie. Ja okularów nie noszę, znaczy noszę do telewizora. Natomiast tak nie muszę nosić okularów jeszcze na szczęście. Bardzo porządne, bardzo grube. Tutaj ten metal naokoło jest bardzo gruby i wiecie, szkła zawsze można wymienić, zamienić na jakieś swoje, o swojej takiej, wiecie, takie jakie ma się w szkła. Tutaj nawet te takie, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? To się nazywa po niemiecku, wiem jak to się nazywa, ale jak to się nazywa po polsku? Uszka? Czy nie uszka? Chyba nie uszka. W sumie to nie wiem, powiem szczerze. Chyba Flügel to chyba się nazywa po niemiecku, ale nie wiem jak to się nazywa po polsku. Pewnie mnie poprawicie, powiecie mi na pewno. Szukałam go w sumie po modelu, ale nie znalazłam. Na pewno są stare, myślę, że gdzieś z lat 80., 70. Nie są za czyste, ale nie robiłam z nimi nic, dosłownie położyłam na stole i leżą i czekają, nie wiadomo na co. No coś ciekawego. Pierwszy raz widziałam takie okulary. No. Taki mały rarytasik. Coś zupełnie innego. Słuchajcie, 2 euro. Nie mogłam nie wziąć. No jak, za 2 euro? Zobaczymy, co z nimi zrobię. Może je wstawię gdzieś na jakiś eBay i sprzedam po prostu, albo na Vinted. Fajnie by było, słuchajcie, żeby polski Vinted połączył się z niemieckim. To by było po prostu najlepsze, co można zrobić, bo w ogóle niemiecki Vinted połączył się z Hiszpanią, z Holandią, z Włochami, z Portugalią. Wiecie, do końca nie wiem, ale na pewno te 3 pierwsze. I co jest fajnego w tym? To jest fajne, że tu ktoś kupuje. Ja to wysłałam na przykład do Włoch i w razie W jest to ubezpieczone zawsze. Jakby się coś na przykład rozbiło, to ta osoba, która dostała ten towar, zgłasza i dostaje zwrot. Wiadomo, że nikt się nie cieszy, jak coś się rozbije, ale takie ubezpieczenie zawsze jest dobre. I fajnie by było, gdyby taka, wiecie, taka współpraca była między polskim Vinted a niemieckim Vinted. Wtedy mogłabym wysyłać do Polski paczki ubezpieczone i one są bardzo tanie na Vinted, więc to by było zarąbiście. Po prostu było zarąbiście. Trzeba mieć nadzieję, że tak się zdarzy, że tak będzie. Słuchajcie, i ostatnią rzeczą, czy to jest ostatnia rzecz? Tak, to jest ostatnia rzecz. Jest taki, nie wiem jak to nazwać, czy to jest talerz, czy to jest patera, czy to jest misa. Misa raczej chyba nie, misa byłaby chyba bardziej głęboka. Ja Wam pokażę, jak ona wygląda. Co to jest według Was? Patera, talerz, może głęboki talerz? Albo coś takiego jak taki talerz do klusek, do mięsa. No jest on pokaźnych rozmiarów, sami widzicie, że nie jest mały. Nie. Ciężko mi było go znaleźć, bo sygnatura wygląda tak, czyli w ogóle jej nie widać. Niby jest, ale jej nie ma. Ale słuchajcie, no ja jej nie odczytałam. Natomiast poszukałam w internecie po zdjęciu i znalazłam, że to jest stary Huchenreuta, mniej więcej początek XX wieku, czyli bardzo dawno temu. On jest naprawdę w dobrym stanie. I to jest taki wyjątkowy serwis, bo jest ich bardzo mało. Pokażę Wam z bliska, jak on ma piękne te kwiaty. Czy to są gerbery? Nie wiem, może jakieś inne kwiatki. Nie jest nigdzie uszkodzony, jest bardzo ładny. Tu może Wam jeszcze bardziej pokażę, jak on jest pięknie wytłoczony. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale nie jest nigdzie, widzicie, podrapany, ani sprany, ani nie był chyba myty w ogóle w zmywarce. Pewnie stał gdzieś na półce tylko i po prostu pięknie wyglądał.
No i tak jak mówiłam, chyba Huchenreuta stary, nigdzie go więcej nie znalazłam, tylko na jednej stronie i tam ktoś napisał, że właśnie to jest mniej więcej początek XX wieku i że serwis jest wyjątkowy, bo jest ich bardzo mało. Mi się trafił taki tylko głębszy talerz, o tak to ujmę, za 4 euro, to jak cena widzicie, jeszcze tutaj jest. Bardzo ładny, taki różowy. W sumie to różowych serwisów jest jakoś tak bardzo mało, przynajmniej ja nie widziałam. No i tak, to jest w sumie wszystko. Słuchajcie, powoli się zbliżamy do 4000 subskrybentów. Ja w ogóle jestem już oszołomiona. Już liczę, wiecie, te parę osób do tych 4000. Bardzo się cieszę. Będziemy tutaj fajerwerki pokazywać na ekranie za chwilę. Słuchajcie, to dzięki Wam, trochę dzięki mnie, trochę dzięki Wam. Fajnie to rośnie. Bardzo mnie to cieszy. To takie, wiecie, to taka trochę nagroda za to, że się wkłada w to tyle pracy, bo to kosztuje mnóstwo pracy, takie nagrywanie, robienie tych filmików, chodzenie po tych sklepach. No nie ukrywajmy, że kosztuje to mnóstwo pracy, ale to jest też pasja i mi to sprawia super frajdę. Wy lubicie to oglądać, więc dzięki temu ten kanał jakby rośnie, także ja się bardzo cieszę. Dziękuję też Wam bardzo za to, bo to jest też dzięki Wam, oczywiście. Słuchajcie, widzimy się za parę dni, pewnie na Flomarkcie, bo to tak mniej więcej raz w tygodniu jest ze sklepów i raz w tygodniu jest z Flomarktu. Ja w zeszłym tygodniu na Flomarkcie nie byłam, bo byliśmy w Polsce i tydzień, trochę więcej niż tydzień. I w sobotę nie byłam na Flomarkcie, więc trochę już tęsknię. Ciekawe, co mi się przydarzy, a Flomark jest już jutro, to dzisiaj w piątek nagrywam. Flomark jest jutro, więc trzeba wstać o 6 rano. No nie ukrywajmy, że to wstawanie o 6 rano w każdą sobotę trochę mi w pięty wchodzi, ale z drugiej strony no uwielbiam to, nie ukrywajmy, że to uwielbiam. Znowu powiedziałam, ukrywajmy. No, powtarzam się. Słuchajcie, dziękuję za wszystko. Życzę Wam, słuchajcie, miłych dni i widzimy się za troszkę. Pa!